Cześć! W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Wam zagadkę katedry z Madison, omówię schemat jej działania, a także pokażę Wam krok po kroku, jak ją rozwiązać. W katedrach poruszamy się w dwóch równoległych czasach, w 1987 i 1951 roku. W tym pierwszym czasie, czyli 87, nic nam nie grozi, natomiast w 51 będzie ganiał nas Hans. Natomiast nie będzie tego robił od początku, tylko dopiero od momentu, w którym kobieta w konfesjonale skończy swoją wypowiedź, plus kiedy podejdziemy do wiszącej na środku świecy, a ta spadnie. Warto wykorzystać tą wiedzę, ale o tym opowiem Wam jeszcze za chwilę. Kolejną bardzo ważną informacją dotyczącą rozkładu katedry jest fakt, że w każdej z nich znajdziemy miejsce teleportacji, miejsce z konfesjonałami, wieże oraz 4 oznaczone kolorami labirynty. Na końcu każdego z tych labiryntów znajduje się pomieszczenie ze stołkiem i obrazem, w którym według kolorów należy umieścić świece. Świece są 4 i również są kolorowe, tak samo jak pomieszczenia. Pierwszą z nich znajdujemy już na samym starcie, zanim przetransportujemy się do katedry w 2022 roku, tuż obok płyty, i jest to świeca żółta. Drugą świecę znajdujemy w 1987 roku w dzwonnicy i jest to świeca czerwona. Trzecią świecę znajdujemy w 1951 na ławce, tuż po przeniesieniu się w te czasy, i ostatnią świecą jest świeca zielona, która wisi nad nawą główną i po jej podniesieniu zaczyna ścigać nas Hans, więc weźcie to pod uwagę i podnieście ją na samym końcu. W domyśle w każdych czasach, zarówno w 87 jak i 51 roku, należy umieścić 2 świece, tak jak mówiłam, zgodnie z kolorem. Świece umieszczane są na zasadzie dopasowania odpowiednika koloru świecy, czyli czerwona, niebieska, zielona, żółta, z obrazem, czyli obraz Chrystusa, Maryi, aniołków i Stworzyciela. Przy czym każdą z tych świec musimy umieścić w pomieszczeniu z identycznym kolorem jak ona. To znaczy, że świecę żółtą umieszczamy w labiryncie żółtym tylko wtedy, gdy znajdzie się tam obraz Stworzyciela. Kumacie, o co chodzi? Kolejnym ułatwieniem, które warto znać, jest fakt, że po katedrach porozrzucane są ulotki, na których pokazany jest rozkład labiryntów. Z tego co zauważyłam, to on się nie zmienia, więc możecie skorzystać ze screena, który teraz Wam podam, dzięki czemu nie będziecie gubić się w plątaninie korytarzy. A teraz przejdźmy sobie tą katedrę wspólnie krok po kroku. Gdy do niej trafimy, to na samym starcie znajdujemy pierwszą żółtą świecę przy tabliczce z napisem 2022 rok. Udajemy się z nią do kolejnej tabliczki, dzięki której możemy przenieść się do 1987 roku. Tutaj na razie jesteśmy bezpieczni i totalnie nic nam nie grozi. W pierwszej kolejności musimy udać się do dzwonnicy, w której znajdziemy drugą zieloną świecę. W międzyczasie, jak widzicie, możecie tutaj znaleźć te porozrzucane ulotki, które pokazywałam Wam przed chwilą, ale skoro macie już je ode mnie na screenie, to totalnie nie musicie tego robić. Przy dzwonnicy znajdziecie również tabliczki i obrazy wskazujące na to, co mówiłam Wam w schemacie działania na temat dopasowania kolorów świec i obrazów. Wchodzimy na górę po schodach i podnosimy drugą czerwoną świecę. W tych latach, czyli w 87, już więcej świec nie znajdziemy, ale za to mamy możliwość spróbować przypasować je do labiryntów, które znajdują się już tutaj w tych bezpiecznych latach. Mamy w posiadaniu żółtą i czerwoną świecę, więc udajmy się do tych 2 kolorowych labiryntów, aby spróbować je dopasować. Zaczynamy sobie od żółtego, bo mam go po prostu najbliżej. Żółty ma też najmniej skomplikowaną budowę korytarzy, dzięki czemu najłatwiej jest dotrzeć do obrazów. Jak widzicie, nie znajduje się tutaj obraz Stworzyciela, więc nie jest to labirynt, w którym możemy naszą żółtą świecę umieścić. W takim razie oznacza to, że żółta świeca będzie możliwa do umieszczenia w tym drugim roku, czyli w 1951. Nic z nią na ten moment nie zrobimy, natomiast możemy spróbować umieścić sobie drugą czerwoną świecę, którą mamy już w swoim posiadaniu. Aby to zrobić, musimy oczywiście udać się do labiryntu czerwonego, pokonać go, a następnie sprawdzić, czy będzie znajdował się tam obraz Chrystusa. Czerwony labirynt jest już troszeczkę
troszeczkę bardziej skomplikowany i złożony, ale ponieważ są to bezpieczne czasy, to tragedii nie ma. Znajdujemy miejsce ze stołkami i obraz z Chrystusem, więc ustawiamy świecę. Jak widzicie, jeżeli świeca zostanie ustawiona prawidłowo, to światło na chwilę zaczyna mrygać i włącza nam się znaczek zapisu. To znaczy, że jesteśmy na dobrym tropie. Ponieważ nie mamy już więcej świec, musimy udać się do 1951 roku. Aby się tam znaleźć, ponownie wracamy do miejsca, z którego tutaj przyszliśmy, czyli do tego miejsca tak zwanej teleportacji, w której robimy zdjęcie tablicy przenoszącej nas do innych czasów. Gdy tylko się tam znajdziemy, od razu będziemy mogli znaleźć trzecią, tym razem niebieską świecę, która będzie stała przed nami na ławce. Ta świeca będzie oczywiście nam potrzebna do niebieskiego labiryntu. Przechodzimy sobie teraz ciemnym korytarzem i podchodzimy do konfesjonału, z którego słyszymy głos Nancy. Nie musimy czekać, aż ona skończy swój dialog, możemy w tym czasie sprawdzić sobie dwa pierwsze labirynty te z brzegu, czy odpowiadają one kolorom świec, których potrzebujemy, czyli żółty i niebieski. Jak widzieliście, żółta świeca nie pasowała nam do poprzedniego labiryntu z lat 87, a to oznacza, że będzie pasowała nam do tego labiryntu, więc od razu udaje się tutaj, mamy obraz stworzyciela i stawiamy przy nim żółtą świecę. Drugą mamy z głowy, więc zostaje nam tylko jedna, którą mamy w swoim posiadaniu, czyli świeca niebieska. Na szczęście labirynt do niebieskiej świecy również jest przed nami i nie musimy udawać się po niego tam głęboko, więc możemy to zrobić bezpiecznie, bo zasada działania jest taka, że dopóki Nancy nie skończy swojego dialogu, nie pojawi się ostatnia czwarta świeca, a my jej nie podniesiemy, to Hans na razie nie będzie nas ganiał, więc jeżeli zrobicie sobie to od razu, to oszczędzicie sobie troszeczkę czasu i ganianiny. Dotarliśmy na miejsce, więc sprawdźmy, czy znajduje się tutaj odpowiedni obraz i niestety nie. To znaczy, że świeca niebieska będzie pasowała nam do roku 87 i tak będziemy musieli się tam udać jeszcze raz, więc nie ma żadnego problemu. Teraz udajemy się z powrotem do konfesjonału, w którym spowiadała się Nancy, aby zobaczyć, czy może już skończyła swój dialog albo też monolog, zależy jak to postrzegacie. Jeśli skończyła, to wyrzuci nam karteczkę. Karteczka wyrzucona, napisane jest na niej, że on tu jest i w tym momencie na środku naszej katedry powinna pojawić się ostatnia zielona świeca. Pamiętajcie, że kiedy ją podniesiecie, to wyskoczy na Was Hans. Od razu nie zacznie Was ścigać, ale jeżeli będziecie długo przebywać w labiryncie, to prawdopodobnie będzie chciał Was dopaść. Uwaga, teraz będzie mały jumpscare i jak tylko wypuści nas z swoich objęć, to od razu biegniemy do labiryntu zielonego, który będzie znajdował się na końcu. Wiemy, że jest to zielony labirynt, dlatego, że w tych czasach mamy ustawioną już żółtą świecę, a musi być tu ustawiona jeszcze jedna. Ponieważ czerwona jest w tamtych czasach, a niebieska nie pasowała, to zostaje nam właśnie ta zielona. I w momencie, w którym tu dobiegniemy, postawimy ją przy portrecie aniołków, to dajemy w długą i z powrotem wracamy do 87 roku. Jak widzicie, jeżeli zrobicie to tak szybko jak ja, to jest duża szansa, że Hans nawet nie zacznie Was ganiać, bo po prostu nie spędziliście tu zbyt dużo czasu. Jeśli Wam się zdarzy, że zacznie Was ganiać i Was dopadnie, to w razie czego przy tej zielonej świecy mieliście zapis i będziecie startować od tego momentu. No chyba, że robicie challenge, w którym nie możecie zginąć, to lepiej go wtedy unikajcie. Z moich doświadczeń wynika, że zanim Was dopadnie, to robi Wam około 3-4 jumpscarów i wyskakuje przed Wami, więc zazwyczaj wystarczy po prostu go unikać i biec w innym kierunku. Wróciliśmy już do roku 87 i zostaje nam do ustawienia ostatnia niebieska świeca. Swoją drogą niebieski labirynt jest najgorszy, ponieważ ma najdłuższe przejście i jest tutaj zdecydowanie najciemniej, przez co totalnie prawie że nic nie widać. Jeżeli niebieski labirynt trafi Wam się w tamtych czasach i będziecie musieli ganiać się z Hansem, no to szczerze Wam współczuję. Stawiamy czwartą świecę, która pasuje do obrazu Maryi, włącza nam się zapis i teraz zaczyna dzwonić dzwon. To oznacza, że musimy udać się do dzwonnicy. Na całe szczęście dzwonnica znajduje się również w tych czasach, więc nie musimy teleportować się do Hansa i do 51 roku, wystarczy, że po prostu dojdziemy do dzwonnicy. Teraz niestety wypada nam z niej klucz.
klucz do konfesjonału w 51, co oznacza, że no jednak będziemy musieli tam na chwilę skoczyć, ale będzie to naprawdę bardzo krótka chwila, więc tu nic nie powinno Wam się stać. Wracamy do tablic, robimy zdjęcie i przechodzimy do 51 roku. Kiedy to zrobimy, od razu biegniemy do konfesjonału, w którym spowiadała się wcześniej Nancy, wkładamy klucz do zamka i otwieramy drzwi, a następnie z tablicy wyciągamy i z powrotem wracamy do tablic, żeby przenieść się do 87. Tutaj wyskoczy na Was Hans, ale zrobi to tylko w formie takiego jumpscare'u, więc Wy po prostu biegnijcie dalej i zróbcie fotę tablicy, żeby przenieść się do tych bezpiecznych czasów. No i możecie odetchnąć, tutaj już jesteście bezpieczni. Teraz pozostaje nam tylko podejść do tablicy Madison i włożyć do niej brakujące czerwone i. Następnie cykamy fotę trumnie, która rozpada się, a my podnosimy jej czaszkę. Pojawiają nam się drzwi, przez które musimy przejść i znajdujemy się teraz w jakże super ciemnym i długalaśnym korytarzu, po którym musimy biegać w tą i z powrotem do momentu, w którym nie otworzy nam się kolejne przejście. Jest to zdecydowanie najdłuższy i najbardziej upierdliwy moment w grze, ponieważ musimy ciągle biegać do drzwi, a za każdym razem, gdy do nich dobiegamy, te okazują się być zamurowane i musimy ponownie udać się korytarzem w drugą stronę. Biegamy tak ze 3 czy 4 razy, aż w końcu drzwi przestają być zamurowane, bo znikają totalnie, więc ponownie musimy udać się w drugą stronę i w tym momencie wyskakuje na nas Hans, a my musimy przyspieszyć tempa, aby wydostać się z tego pomieszczenia. Kiedy to zrobimy, znajdujemy się z powrotem na strychu i nasz etap katedry zostaje zakończony. Mam nadzieję, że z tym poradnikiem udało Wam się go wykonać. Jeżeli potrzebujecie pomocy z innymi etapami lub zagadkami w Madison, to zapraszam serdecznie do oglądania pozostałych odcinków. W tym filmie dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Pa!